Dlaczego ludzie przetrwali za komuny w Polsce? Dlatego, że byli tacy mali rolnicy. To oni produkowali nielegalne mięso, to oni, mieli warzywa, owoce i jakoś to się kulało. Dzisiaj nie ma już rolników, są producenci. Nikomu się nie opłaca bawić tak jak mi, bo to zajmuje za dużo czasu. Ja jestem artystą, jestem rzeźbiarzem, malarzem, grafikiem. Właściwie zajmuję się rzeczami, które kocham, które lubię. No ale siłą rzeczy i czasu jestem też rolnikiem. Z czego się bardzo cieszę i jestem z tego dumny. Jesteśmy na mojej działce 7-hektarowej. Jesteśmy w Opinogórze, to jest północne Mazowsze, między powiedzmy Warszawą a Olsztynem. Opinogóra jest bardzo turystycznym miejscem, związana z rodziną Krasińskich. Jest Muzeum Romantyzmu, jest duży park. No i ja mam to szczęście, że mieszkam na starej leśniczówce. Moi rodzice kupili to miejsce w późnych latach 70. bodajże. I to były czasy kryzysu. Tutaj nic nie było. Wszystko od zera mój ojciec musiał pobudować, wykarczować. Moi rodzice byli samowystarczalni. Byli rolnikami. To były jeszcze takie fajne czasy, kiedy mieliśmy mnóstwo przyjaciół, sąsiadów. Moi rodzice zrobili kawał dobrej roboty. No. Byłem przekonany, że ta wiedza o rolnictwie do niczego mi się w życiu nie przyda, że będą tak wygodne czasy, że pewnie ucieknę gdzieś do miasta i nie będę się tym przejmować. No i co? I rozśmieszyłem swoimi planami Pana Boga. I dobrze. Dla mnie jako artysty ta miejscowość robi robotę, bo codziennie jestem w parku na spacerze z psem i tu jest Muzeum Romantyzmu, więc ten romantyzm ma jakiś tam wpływ na moją twórczość. Więc ja się tutaj cholernie dobrze czuję. Zawsze chciałem być artystą, jak gdyby nie było innej opcji. No, to jest świetny przykład, żeby pokazać bałagan. O, masz traktor. Mam traktor. Dobra, a tu jest studio, nie? Tak. Jezus. Tak, to ja też maluję dużo rzeczy do kościołów, nie? Jakieś bardzo poważne, duże zamówienia sakralne. No, tu mamy sakrum, a tu mamy profanum. Mój dzień wygląda inaczej niż dzień przeciętnego człowieka, bo ja długo śpię, ja się muszę wyspać. Dla mnie sen jest najważniejszy. Więc raczej jestem sową i uwielbiam pracować w nocy. Nikt mi nie przeszkadza. Cisza, spokój. I to jest taki trochę rodzaj medytacji, tak? Zostajesz sam ze sobą, rozkminiasz różne rzeczy i to jest więcej niż pasja, to jest moja kochanka, sztuka. To, czym się otaczasz, to co jesz, to ma wpływ na twórczość i też jest inspiracją w pewnym sensie. Ja karmię rolnictwo, nie wiem, pieniędzmi, które mam z obrazów, a rolnictwo karmi mnie. Powiedz mi, dlaczego ta samowystarczalność jest ważny temat dla ciebie? Wiesz co, mamy kury, mamy mleko, właściwie nie wchodzimy do sklepu, tak? Ale ja mam dużo wolnego czasu. Wiesz, jako artysta zarabiam i finansuję to gospodarstwo. No i co, i mam też dużo czasu na to. I dlaczego by nie? Jeżeli mam tak świetne warunki, no to trzeba byłoby być głupcem na moim miejscu i nie wykorzystać tego. Tu mamy taką przykładową, plantację pomidorów, która nam się zajebiście udała, bo przywiozłem ziemię z nad rzeki, taką torfową. 2 potężne przyczepy przyjechały ziemi, pod tym jest taka warstwa gliny, bo generalnie znajdujemy się na górce piaskowej, więc po to była taka niecka z gliny zrobiona, żeby tutaj woda nie uciekała. I kurczę, to się mega zwraca teraz, nie? Pomidory mają, zobacz, dotykają do sufitów i nie dają już rady. Natomiast tu było tyle owoców, że jesteśmy w szoku. Nie? Chodź, pokażę ci kurnik. Ile masz kur? Nie wiem, ile tu jest, to około 30 kur w tej chwili. Jak pojawił się COVID, ja zacząłem panikować. Pierwsze co, zacząłem budować kurnik, kupiłem 100 kur. Po prostu wiedziałem, że będę w ciemnej D i muszę jakoś przetrwać. Kura działa na kompoście jak młynek. Przerabia wszystkie, grzebie. Wyjada chwasty, wyjada trawę, różne zioła z ogrodu. Wyjada pasożyty, wyjada robaki w sadzie. Więc czyści, generalnie czyści.
No a poza tym wiesz, no rosołek to jest panaceum, tak? Na wszystkie choroby. Ja sobie niedzieli nie wyobrażam bez rosołu. No i słuchaj, codziennie masz jajka. I w jajku masz wszystko. Ta codzienna jajecznica mi się nigdy nie znudzi. Daje też taki, wiesz, poczucie bezpieczeństwa, że masz stały dopływ żarcia. No. Tutaj posadziłem topinambur. To jest genialna roślina, której nie trzeba magazynować, przechowywać, bo ona się doskonale sobie radzi nawet w temperaturze minus 30 stopni. Wygląda jak ziemniak, ale ma tą przewagę, że można jeść na surowo i smakuje jak ziarna słonecznika. Spróbujesz? Masz odwagę? Tak? Surowy? Tak. W czasie, nie wiem, wielkiego głodu ludzie ocaleli, bo sobie, nie wiem, gotowali korzonki w pokrzywy. To też czytałem o tym, że topinambur też ludzi uratował, nie? W czasie wojen od głodu. I też nie każdy wie, co to jest, nie? Więc ja co do przyszłości nigdy nie byłem optymistą i ten system, w którym żyjemy, on prędzej czy później wyhamuje. Ludzie mają świadomość, że na wsi no jakoś to będzie, tak? W mieście z dnia na dzień robią się puste półki i robi się panika, a właściwie na wsi się niewiele zmienia. To jest mój ogród. Teraz przyjaciele pomagają nam zbierać winogron. Ja nie mogę, bo przyjechała telewizja, więc jestem usprawiedliwiony. Nie znoszę zrywania winogronu. A pracujesz w ogrodzie codziennie? W ogóle nie pracuję. Tym się zajmują wolontariusze. Wiesz, to nie są dłonie rolnika, nie? To są dłonie malarza, nawet nie rzeźbiarza, nie? Głównie ogarnianiem tego zajmują się wolontariusze. No. Ja sobie obiecałem, że w życiu będę podróżować dużo. I dużo podróżowałem. Objechałem kawał świata i od czasu do czasu mam takie ciągoty, żeby gdzieś pojechać. Natomiast tyle świata do mnie przyjeżdża, że właściwie siedząc na tyłku w kuchni mam wrażenie, że przemieszczam się, tak? To, że ktoś do mnie przyjeżdża, wprowadza do mojego domu taką atmosferę właśnie podróżniczą, tak? Tak zaspokajam te potrzeby. Znajdujemy się dokładnie na rondzie. To jest miejsce relaksu, tak? Dla wolontariuszy tutaj też. A tutaj już jest miejsce pracy, tak? Mamy spichlerz, bardzo ważna rzecz, kompost, jeśli nie najważniejsza. Tam jest jedna folia szklarnia, druga folia, trzecia, czwarta. Tu mam paprykę i 3 pozostałe to są pomidory i trochę przesadziliśmy w tym roku po prostu. Wiesz, w zeszłym roku nam się nie udały pomidory, a w tym roku jest klęska urodzaju. Mamy po prostu tony pomidorów. Tony, nie? Jeszcze mamy na polu, to przesadziliśmy, nie? Przesadziliśmy, ale my w ogóle nie sprzedajemy, nie mamy rozwiniętej jakiejś takiej infrastruktury, wiesz. Ale będziesz schować im... Tak, magazynujemy, wiesz, dla naszych wolontariuszy. Jak masz na kolację 7 osób, no to wiesz, to jedzenie schodzi, nie? Fajna łódka. Tak, no ona służy jako zbiornik na wodę. Powiem ci tak, to są też nielegalne pomidory, nie? Okazuje się, że nasion pomidorów nie wolno sprzedawać. Mogą to tylko kupować kolekcjonerzy, jakby w takich celach, nie? I to jest trochę chora sytuacja, ale pomidory są fantastyczne. Dlaczego w tym roku był tak dobry dla pomidory? Wiesz co, odkryliśmy naturalne opryski z pestek, owoców. Jest taka ilość w powietrzu dziwnych grzybów, bakterii, że te pomidory chorują, więc bez oprysków nie jesteś w stanie nic uprawić. Myśmy w zeszłym roku odnieśli z tego powodu porażkę, że nie pryskaliśmy w ogóle i one nam się pochorowały. I teraz odkryliśmy ekologiczne opryski, więc zawsze wychodziliśmy krok przed daną chorobą. No i dzięki temu po prostu mamy plagę pomidorów. Nie wiemy, co z tym robić. Ty nie pracujesz tu. Generalnie jest żony i wolontariusze. Tak, no ja przychodzę, wiesz, tylko na konsumpcję, nie? Pielenie, sadzenie, zbieranie, to mnie wykańcza też, nie? Dlatego gdyby nie wolontariusze, to ja bym po prostu, moja żona przynajmniej nie poradziłaby sobie tak, no. Jedna wolontariuszka przyłapała mnie z pomidorem i powiedziała mi, ja pracuję, ty jesz. No to jest idealne. Chciałbym spróbować jedno. No bierz. A które? Którą chcesz? Byle nie te małe okrągłe, bo cię spali. Bardzo pyszne.
Wiesz, ja już nie wiem jak smakuje, już zapomniałem jak smakuje papryka w sklepie. No i wiesz, polecam fora na Facebookach. Tam można pożyczyć tylko do celów kolekcjonerskich nasiona. Wiesz, generalnie z daleka to wygląda jak katastrofa, ale jak się przyjrzysz, wiesz, jakieś tam warzywa przetrwałe, te chwasty. Chodź, idziemy do kóz. Mam 6 kóz i cierpię na chorobę kozjoza, która objawia się tym, że chcesz mieć ich coraz więcej i więcej. Myśmy wrócili z wakacji i to wszystko było zarośnięte. Mówię, kurczę, mam jedną kosiarkę, drugą, trzecią, wiesz, traktor z kosiarką. Mówię, kurczę, nie nadążam kosić. I kupiliśmy kozy, żeby tutaj nie zarosnąć. Natomiast wiesz, fajnie jest mieć mleko. To jest jedyna rasa, to są kozy anglonubijskie, jedyna rasa, która daje najczystsze mleko. To mleko pachnie śmietaną, nie śmierdzi w ogóle kozą. No i te kozy są bardzo przyjazne ludziom, bardzo, nie? Jeszcze wiesz, jak do nas przyjeżdża dużo gości, mamy agroturystykę, robimy jakieś warsztaty dla dzieci, więc kozy robią robotę. I marzy mi się robić sery. No, na razie mam za mało kóz, ale kto wie, może w przyszłości będzie ich więcej. A masz taki staw. Katastrofa, wiesz, ja tutaj wykopałem ten staw 2 lata temu. No i wiesz, miałem nadzieję, że będzie woda. Nawet latem było dosyć dużo wody, tylko że ją tutaj nie widać, ale pod ziemią są zbiorniki na wodę, więc ja tą wodę latem, jeżeli nie było deszczu, to przepompowywałem do tych zbiorników. Ten pojemnik jest połączony z całą siecią rynnami, więc jak tylko nawet mała ilość spadnie deszczu, mam to, tutaj jest około 8 metrów sześciennych deszczówki do podlewania. Także daje mi to duże też poczucie komfortu, nie? Ta woda służyła do podlewania warzyw, no ale gdyby nie to, no to byłaby nędza, nie? Takiej postępującej suszy, takiej, wiesz, po małym kroczku, nie? Z roku na rok jest coraz gorzej. Rzeczywiście ta nasza Europa trochę pustynnieje, nie? To się zauważa. Znasz innymi rolnikami w okolicach? Wiesz co, akurat ja mam to nieszczęście, że jestem otoczony 2 dużymi rolnikami. Nie ma nic gorszego. Jak już po zmierzchu, to te pole świeci od chemii. Ja nie używam żadnej chemii, więc zobacz jak to wygląda. To jest katastrofa, nie? Może dla kogoś, wiesz, dla takiego przeciętnego rolnika to jest wstyd, nie? Natomiast ja, ponieważ jestem uczulony od rzeczy pryskanych, sterylizowanych, od rzeczy, które leżą na półkach w supermarketach, nie jestem w stanie nic sobie znaleźć, poza, nie wiem, jogurtem, no nic mi nie wchodzi, nie? Nic mi nie smakuje. Bo chorujesz. Wiesz co, mam takie plamy na skórze od razu. Moi rodzice kiedyś robili wędliny i pamiętam, przez lata jadłem takie wędliny, w ogóle nie kupowaliśmy w sklepie. I któregoś dnia gdzieś tam próbowałem jakiejś takiej przeciętnej kiełbasy, nie? I od razu wyczuwasz rzeczy, które nie są w stanie inni wyczuć, tak? Że w kiełbasie są jakieś wypełniacze, jakieś mąki, jakieś kasze, jakieś dziwne płyny i właściwie mięsa jest niewiele. Tak samo jest z każdym produktem. Trochę to uważam za błogosławieństwo, bo dzięki temu sam sobie produkuję jedzenie, sam sobie robię alkohole, bo od alkoholi też mi się pojawiają jakieś dziwne plamy. Więc wszystko to, co sobie u siebie wyprodukuję, nigdy mnie to nie uczuliło, nigdy. Dookoła mnie duzi rolnicy, pustynia właściwie, bardzo dobre gleby, dlatego wszystkie drzewa zostały wycięte. Wiesz, jak zobaczysz, tam masz ziemię po horyzont, tam po horyzont, a ja jestem otoczony krzakami, drzewami. Tu jest duże bogactwo wszystkiego. I te wszystkie chomiki, wiewiórki, myszki, lisy, zające, wszystko to chowa się u mnie. W krzakach, w lasach, w łąkach. Wszystkie te małe zwierzątka tutaj u mnie mają schronienie. O, sarna. Widzisz? Sarna, a tam kolejne sarny. A co zrobimy tutaj? Co to jest? Wiesz co, tu mam takie miejsce, taką imprezownię. Tu mamy ognisko. No i to jest takie miejsce właśnie do robienia warsztatów, no i miejsce do takiej imprezowni, tak? Firma może przyjechać i się wyluzować, szkoła może przyjechać. No i też z wolontariuszami tutaj spędzamy sobie weekendy. Piec do pizzy, tak, opalany drewnem, ale jest to urządzenie rolnicze. Możemy ten piec przypiąć do traktora i pojechać do sąsiada i jemu upiec pizzę, tak? Pizza z piekarnika takiego elektrycznego, a pizza opalana drewnem, pachnąca popiołem, drewnem, ziołami, no bez porównania lepsza.
A mieszkasz z żoną i syn, tak? 12 lat. Tak, mieszkam właściwie z moją najlepszą przyjaciółką ze studiów, która jest moją żoną. No i może z tego powodu jakoś nie udało nam się pokłócić jeszcze. Z tego też Aha. weźcie nasiona. To jest moja papryka z nasion. Okej. Ona jest super, jest mała, ale jest fajna. Chcesz być w filmie, Franek? Mamy Franciszka. No on potrafi, 12-latek, potrafi jeździć traktorem, potrafi jeździć samochodem, potrafi odpowietrzyć traktor, jeżeli nie chce zapalić, potrafi naładować akumulator, tak? Potrafi wiele praktycznych rzeczy, których jego rówieśnicy nie są w stanie. Potrafi wydoić kozę, potrafi nakarmić zwierzę. Masz dużo kontakt z naturą i zwierzętach? Tak. Co robiła dzisiaj Pawełenka z tobą przy tobie? Przytulała się. A Pawełenka jest? Kozą, taką malutką, najmłodszą i się bardzo lubi przytulać. Mam nadzieję, że za to nie pójdę do więzienia. Franek jest najmłodszym piwowarem domowym, tak? Potrafi sam uważać piwo. Co robimy? Niemieckiego Weizsäna. Weizsäna? Dobrze. Tu jest browar, tak? Tak. Wszystko zaczyna się od słodu jęczmiennego. Zakiełkowany jęczmień. I on wygląda tak, nie? Musi być specjalny jęczmień browarny. Musiałbym zasiać. Trochę mi się nie chce. Robię ale, robię piwa belgijskie, robię stouty, co jest, wiesz, rzadkością, wiesz, na rynku. No i robię portery bałtyckie. On ma ze 2 lata albo 3, więc nie ma piany. I jest srogi. Byłem zafascynowany piwem trapistów i zacząłem sprawdzać, czy takie piwo, tak doskonałe piwo można zrobić w domu. No i okazuje się, że można zrobić. Ja wszystkie piwa robię refermentowane. Wszystkie takie koncernowe piwa są sztucznie nagazowane dwutlenkiem węgla. Ja robię to w sposób naturalny, czyli jeszcze drożdże dojadają cukry, produkując dwutlenek węgla. To dzięki temu mamy pianę, mamy nagazowanie w piwie i taki kompletny smak. Tu jest wino, Tak. Są wina z owoców tego lata. a musi poczekać, czy jest gotowy? Można powiedzieć, że są gotowe, ale też są gotowe do butelkowania i będziemy je butelkować. Tu jest kolejne wino tutaj, tak? Tak, tu jest czarna porzeczka i ono już jest gotowe. Już jest gotowe do butelkowania. No, ostatnio miałem wycieczkę rowerową z Warszawy, tak? Około 10 osób. I to tak nagle, tak? Nieraz jacyś tam znajomi chcą pokazać pracownię swoim znajomym. I ja sobie nie wyobrażam przyjąć ich tak, no, tylko herbatą, więc stawiam to, co moje najlepsze i wszyscy są zadowoleni. Bo teraz jest ten sezon winogron. Tak, będziemy robić rzekę wina. To jest Rondo i Pinot Noir. I mam jeszcze białe wino Bianca i parę deserowych, ale nie pamiętam. Aha, mam jeszcze Concord, ale to są takie odmiany, które, wiesz, wytrzymują przemarzanie. Posiadanie winicy na tej wysokości geograficznej jest porażką. Mamy za mało słońca, ale klimat tak się zmienia, że w sumie z roku na rok mam coraz lepsze zbiory, coraz lepsze plony i ten winogron jest coraz bardziej dosłoneczniony. W tym roku miałem tak dużo zbiorów, że część kozy mi zjadły. Pozwoliłem kozom, wiesz, obskubać. Kiedy zaczynałeś być zainteresowany w robienie swoje wino, piwo, cydry? To wracamy, wiesz, do czasów ciężkiej komuny. Mój tata miał wypadek samochodowy i leżąc w szpitalu poznał lekarza, który powiedział mu: proszę pana, alkohol to trzeba robić sobie samemu w domu, a nie kupować, ponieważ w sklepie na półkach tak naprawdę stoi trucizna, nie alkohol. I to jest prawda. Dlaczego ja po alkoholu sklepowym mam kaca, a po swoim alkoholu właściwie nigdy mi się nie zdarzyło? Nie ma tam żadnej chemii, nie ma pirosiarczyny potasu, które się ta siarka, wiesz, wyżera ci, którą dodają, wiesz, producenci. Ona służy do ustabilizowania alkoholu, do tego, żeby alkohol nie eksplodował w butelce i tak dalej, i tak dalej. Ale on też niszczy, wiesz, wątrobę, wszystkie komórki na ciele, mózg. Ja w żadne dodawanie chemii się nie bawię. Jedyne, co dodaję do moszczu, to są drożdże. I daję swojemu winu warunki, tak? Czyli odpowiednią temperaturę, odpowiednie przechowywanie.
Chodząc do sklepu kupujesz towar totalnie wyjałowiony z jakiegokolwiek życia, z bakterii, z drożdży, wiesz, z grzybów. On ma stać na półce, kurczę, latami, tak? Bo to jest opłacalne. Jelita potrzebują tych organizmów do trawienia. I to, co ludzie teraz najczęściej kupują w aptekach, to właśnie lekarstwa na niestrawność, na wydalanie. Kupują probiotyki, bo to jedzenie jest puste, które stoi na półkach, jest wyjałowione. A co to jest? To jest moja taka mini galeria. Teraz jestem przed wystawą. No i wiesz, rzadko się zdarza, żebym miał pełne ściany obrazów. Trochę jak Picasso, czy... Nie, jak Chagall, jak Chagall. Tu jest bardzo dużo tematów z mojego życia. Wiejskie klimaty związane z wolnością, miłością, marzeniami, pragnieniami, pełne kolorów. A co to jest? No to jest właśnie cydr. Cydr, który przechodzi burzliwą fermentację. Bardzo niskoprocentowe wino jabłkowe, można powiedzieć. Ile można jeść jabłek albo szarlotki. Więc trzeba te jabłka, a teraz mamy super sezon na jabłka. Ja nie pamiętam takich zbiorów, więc trzeba to jakoś magazynować, no, utrwalać. Więc dlaczego by nie robić cydru? A co to jest? To jest do wyciskania cydru, wiesz, tutaj kładziesz zmielone jabłko O, będziemy to i będziemy tłoczyć. Tak, no. Dobra. Co, idziemy na jabłka? Idziemy na jabłka. Tutaj chcę zrobić w przyszłości 2 ule podłączyć, bo to jest sauna i robić apiterapię. W sezonie mogę sobie podjechać pod staw i skakać prosto z tej sauny do stawu. Jeżeli szukamy jakiegoś, wiesz, intymnego miejsca w lesie, to sobie parkujemy w lesie, gdzie chcemy, nie? Jest otwarty, czy ja Jest, mogę jest zobaczyć, tak, jak tak, to wygląda? tak, Bo tak. Wiesz, to tak samo jak z browarem, nie? Mówi się, że nie potrzebujesz wybudować browaru, żeby się piwa napić, ale okazuje się, że jednak potrzebujesz. Ja mam trochę inną filozofię, ja lubię mieć wszystko swoje. Mam agroturystykę, więc do nas przyjeżdża mnóstwo gości. To jest atut jednak, nie? Jak masz swoje spa. A poza tym to jest sauna opalana drewnem, więc tu jest zupełnie inny klimat. Możesz sobie zrobić jakiś napar ziołowy, jakieś bitki, wiesz, jakiś masaż. Dlaczego by z tego nie skorzystać? To jest za darmo w tym momencie, nie? Po 2 godzinach, po 3 godzinach siedzenia tutaj, leżenia, jak wracam do domu, jestem tak zrelaksowany, wszystko ci odchodzi, wiesz, mięśnie się rozgrzewają, śpię jak dziecko po tym. Ja zasypiam w tej samej pozycji i w tej samej pozycji się budzę. Tutaj trzymam kozy, na razie, do momentu, kiedy nie zbuduję im prawdziwej koziarni, ale myślę, że one tutaj mają całkiem przytulnie, nie? Prosta konstrukcja, bardzo szybka. Lisy są, no ale wszystko mam ogrodzone i wiesz, w miarę bezpiecznie. Ale ile jabłek mam? Mam bardzo dużo odmian jabłek. W tym roku są mega słodkie i no, nie można pozwolić, żeby się zmarnowały. Tu był kiedyś stary sad, ale te wszystkie drzewa szlak trafił. No, w miejscu tych starych sadzimy nowe sukcesywnie. Luksus. A co to jest? Młynek. Dobra, teraz tak, ja wrzucę jabłka tutaj i je po prostu zbielimy, nie? Będzie głośno. Dobra, i tu mam takie zmielone, zobacz, jabłko. A co to jest ten? To jest worek filtracyjny. Zobacz, tu zaczyna ściekać powoli, wiesz, sok, ale jeszcze musimy dorobić trochę jabłek.
Cały czas teraz leci ten sok. Co potem? No i potem dodajesz drożdże i to cała filozofia. Dodajesz drożdże winiarskie albo specjalne do cydru i kontrolujesz, tak, temperaturę, sprawdzasz baling, czyli ilość cukru. No to jest, wiesz, temat generalny na inny film, ale to nie jest skomplikowane. Okej, a co to jest? To jest lewarek samochodowy. Zobacz ile soku, nie? Niesamowite. To jest prawdziwy DIY. Do cydru, który jest na polskim rynku, walą maksymalnie dopuszczalną ilość pirosiarczynu potasu, który jest trucizną dla organizmu. Szkoda, bo Polska jabłkiem słynie, więc szkoda, że nie potrafimy zrobić dobrego cydru. Nie? Mój cydr maksymalnie rok poleży. Maksymalnie. Myślę, że potem... Zresztą nigdy tyle nie poleżał, tak? Bo za dużo amatorów na niego, za dużo chętnych. No, cały czas leci. Budowa cząsteczkowa zupełnie inaczej wygląda takiego wyciśniętego soku pod mikroskopem niż soku z sokowirówki. Więc taka metoda jest najlepsza. Generalnie ludzie nie wiedzą, co robić z taką ilością jabłek. Nikt się nie bawi. Myślę, że ludzie mają, nie wiem, czy nie mają takich potrzeb, czy nie mają wiedzy, ale no przepraszam, jak się jedzie samochodem, to widzisz pełno spadów, pełno jabłek pod drzewami, pełno. Nie? No, mi serce krwawi, bo ja bym to wszystko wyzbierał i przerabiał. Nie? No, ale... no dziwię się ludziom, że tym się nie zajmują. Myślę, że jesteśmy lepsi niż Wielka Brytania, jeśli chodzi o warunki robienia cydru. No, a tego nie robimy. No, prawie kończone. Właściwie kupujemy tylko chleb i masło, bo mamy wszystko, tak? Mamy mleko, mamy jajka, mamy ser, warzywa, owoce. Nie do przejedzenia. Nie jesteśmy w stanie tego przejść. Modlimy się o czas, żeby to jedzenie konserwować. To jest dla nas teraz taki etap, jak to zrobić, nie? Żeby to jak najdłużej przechować. Na pewno można powiedzieć, że jest to gospodarstwo ekologiczne w jakimś stopniu. Na pewno permakulturowe, ale czy to nazewnictwo ma jakieś znaczenie? Dla mnie nie ma żadnego. Ja nie lubię, wiesz, nazywać siebie rolnikiem, szczerze mówiąc. Wolałbym słowo, nie wiem, survivalowiec, tak? Czy ktoś, kto... Prepper? Też chyba nie. To mi się kojarzy, wiesz, przepraszam, z Amerykanami, którzy budują, wiesz, schrony przeciwatomowe. Wiesz, jak ma przyjść... Ja jestem katolikiem. Staram się regularnie chodzić do spowiedzi i ja mam z tym wszystkim święty spokój, tak? Jak ma przyjść śmierć, to jestem przygotowany, jestem gotowy i właściwie na dobrą sprawę, co mam się bać śmierci, to jest jak gdyby, wiesz, jesteśmy tutaj tylko 5 minut, jesteśmy gośćmi, nie ma co tam za bardzo się podniecać. Tutaj to w czasie I wojny światowej były okopy i w czasie II wojny światowej też był front, były okopy. No i może się zaskoczę, jak będzie znowu tutaj przychodził akurat front. Chcesz żyć tutaj w ten sam sposób do końca? Jest mi bardzo dobrze, tu gdzie mieszkam i jestem bardzo szczęśliwy. Dajcie nam like, udostępniajcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej filmów o ciekawym rolnictwo w Polsce i oczywiście o ciekawych artyści w Polsce. Adam, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania? Wpiszcie do internetu Pracownia Malarstwa i Rzeźby Adam Kołakowski. Na pewno mnie znajdziecie. Serdecznie zapraszam. Dzięki, Adam. Do zobaczenia. Cała przyjemność po mojej stronie.